Cześć, dzisiaj Was witam w letniej atmosferze, w sensie letni strój, bo jest naprawdę ciepło, chociaż na pewno nie tak ciepło jak w Polsce. Tutaj w Oslo mamy tak, nie wiem, dzisiaj jest 25 stopni, najwięcej chyba było 29, więc do wytrzymania. No, ale przechodząc od razu do rzeczy. Dzisiaj widzę się z Wami, żeby pogadać trochę o moich zapasach. Tutaj sobie przygotowałam moje pudła. Mam jedno takie duże i jedno trochę mniejsze. Akurat teraz się za to biorę, bo już mi to zalegało, czekało i się mówię, a dobra, jeszcze skończę ten projekt i wtedy będę myśleć, ale trafiłam akurat na taki post na Instagramie, że jeden ze sklepów włóczkowych w Oslo, Pickles dokładnie się pisze, ale czyta się chyba Pickles po prostu, że robią zbiórkę właśnie takich restegarn, czyli resztek włóczkowych, dla więźniów i więźniarek z jakiegoś więzienia, że będą po prostu tam warsztaty dzierganiowe i szydełkowe teraz w te wakacje. Zresztą są tam osoby, które to robią na co dzień i właśnie po prostu potrzebują rzeczy i stwierdziłam, że to jest idealna okazja, żeby się pozbyć zapasów i też pożegnać się z niektórymi rzeczami, które kupiłam, a chyba nigdy ich nie ruszę, nie wiem. No i jeszcze za chyba nie pamiętam, za ileś tam gram włóczki jest jeszcze 10 koron zniżki na zakupy u nich. Jest to tam jakoś ograniczone, ale no u mnie tego nie będzie tak dużo. Przygotowałam sobie też kawusię i wodę, przygotowałam sobie notes, bo chcę zapisać te włóczki, które będę oddawać, żeby od razu dać im z listą, której włóczki jest ile. I zrobiłam sobie też oczywiście, jak to ja, zrobiłam sobie Excela, żeby sobie te włóczki, które zostawiam, też wpisać. I przygotowałam sobie też miskę z wagą kuchenną, żeby sobie te włóczki poważyć. Tak więc do rzeczy. Zaczniemy sobie od projektu, który tu jest rozpoczęty. No to jest Isländer Genser. On nadal czeka, aż ja skończę moją Katie sweater. Trwa to już dosyć długo. Głośno się zrobiło na zewnątrz i tak po prostu miałam... Co się dzieje? No, w każdym razie to czeka, ale ten sweter będzie na pewno przerabiany, więc cała włóczka na ten sweter, która jest zakupiona, bo na razie to jest taki etap, że ja nie wiem, czy coś mi zostanie, czy mi nie zostanie, ale to było kupione jako zestaw, więc wierzę, że po prostu ta włóczka będzie dosyć dobrze zużyta, tak? No, więc całą tą włóczkę odkładam. Będę chyba odkładać w trakcie, bo jest przyciśnięta na razie, ale tak czy siak jest to włóczka Viking Garn Superwash, jak coś. Nie jestem trochę zadowolona z tego wyboru, bo jest to Superwash i po pierwsze nie jestem fanką Superwasha, nie potrzebuję cierkać akurat z takich włóczek, bo i tak piorę ręcznie swetry i nie robię też ucierków dla dzieci jakoś szczególnie. No a dwa, nie można Superwash włóczki filcować, a bardzo mi się spodobała ta metoda włączenia włóczek, więc jestem trochę zawiedziona, no ale już muszę z tym żyć. Dwa, to jest drop muskat, jest to bawełna tutaj, jak widzicie, spruta, bo ja zaczęłam projekt na złych drutach i musiałam potem to spróć i jeszcze nie zaczęłam go drugi raz, ale jest to taki top, który mam w planach zrobić tego lata. Mamy koniec czerwca teraz, ja wiem, że jakby no nie idzie mi najlepiej, bo jeszcze go nie zaczęłam. Ale może to zacznę, bo muszę sobie nabrać coś na druty. Jutro lecę do Polski na parę dni, więc coś na drogę. Więc może to będzie ten projekt, zobaczymy. Więc to zostawiam. Ja sobie ten projekt od razu tu odłożę w takie inne pudełeczko, bo chcę mieć to pod ręką. No i druga letnia włóczka, ta nieszczęsna Pure Silk z Knitting for Olive, co już czeka 2 lata, ale no tej włóczki, w sensie 2 lata, no zeszłym latem kupiłam ją i nadal nie zaczęłam bluzki letniej, którą planuję z niej zrobić, ale ja nie wiem, czy ją zacznę w tym roku, bo to jest cienka włóczka, bardzo cienka i ja nie wiem, czy ja mam na to cierpliwość, ale też jej nie chcę oddawać jeszcze, bo mi się bardzo podoba ten kolor. Dużo osób zachwala tą włóczkę, więc chyba chcę po prostu zrobić i się przekonać.
No i to też nie jest tania włóczka, więc jeszcze sobie daję czas z nią. Tą włóczkę zakupiłam z zamysłem zrobienia z niej kapturka balaklawy i to się nie zmienia, więc ona zostaje. Są tylko 2 precle. Tu mam włóczkę na co? Na cardigan, co też zostaje. Ogólnie o tych planach raczej już Wam mówiłam w poprzednim filmie, tutaj Wam podlinkuję, więc raczej się te plany nie zmieniają, to ta włóczka też zostaje i ten cardigan też bym chciała niedługo nałożyć na druty. Ale no cóż, tu ogólnie w tym dużym pudle mam raczej włóczki, które zostają, ale może coś się zmieni. Kolejna włóczka Vulevo Baby Merino, z której robię Katie Sweater. I kurczę, w sumie widzę, na jakim jestem etapie, że zostało mi bardzo mało tułowia, właściwie, no nie wiem, taki może fragment. I na rękaw pójdzie mi cały motek, bo zaczynałam motek na początku rękawa i zrobiłam cały rękaw z jednego motka, więc drugi wyjdzie mniej więcej podobnie, więc prawdopodobnie tego jednego motka nie napocznę w ogóle. Więc mogłabym się go już pozbyć. Wydaje mi się to trochę ryzykowne. Ale no kurczę. Bo ja nie będę już z tej włóczki dziergać. W sensie, może kiedyś, ale nie w najbliższym czasie, więc nie chcę, żeby mi zostawiał jeden motek, bo czarna włóczka na 3 mm druty to jest... nie, po prostu nie chcę sobie tego znowu robić. Więc kurde, nie będę ryzykować, jeszcze zostawię sobie. Nie wiem, jak długo ta akcja trwa, może jeszcze będzie można potem donieść. W każdym razie tyle, co mi zostanie, to będzie na pewno do oddania na przyszłość, do pozbycia się. Dalej, tu mam nienapoczęty motek i tak miałoby zostać i tak miało zostać, bo zrobiłam czapkę i akurat mi tam zostało mega mało z tego pierwszego motka, bo miałam 2 takie motki, zrobiłam z niego szalik i zrobiłam czapkę, tylko w czapce był błąd i musiałam ją popróć, a że mi się słabo pruło, bo się rozwarstwia ta włóczka, to mam teraz takie mini moteczki i nie chce mi się ich korzystać, więc wolałabym napocząć ten motek. I plus fajna jest ta włóczka, tylko trochę cienka, ale myślę, że coś bym mogła sobie do niej dobrać, jakiś moher i potem jeszcze coś z niej zrobić, więc to też jeszcze zostawiam. W ogóle widzicie, mam taki sprzęt na szyję do podświetlania sobie robótek, jak dziergam, ale w tym roku to z tego nie korzystałam. W poprzednim mieszkaniu miałam bardzo słabe światło i było to wtedy ratujące życie. Przejdźmy sobie do tych włóczek. No i tutaj już prędzej coś oddam, bo tutaj mam pozostałości z mojej Olgi Sweater. I ja Pergenta lubię, więc myślałam, że może zrobię z Pergenta, wiecie, jakiś taki wielokolorowy pasiak albo coś. Bo mam cały motek, mam tu trochę, nie wiem ile to jest, zaraz ważymy. Ten czerwony jest w ogóle śliczny. Tego czerwonego mam, no malutko, 15 gram raptem. I mam jeszcze 2 motki Pergenta kupione na lotnisku, z którego miały być skarpetki, ale stwierdziłam, że nie chcę z tego skarpetek i bardzo mi się podoba to połączenie kolorów. I nie wiem, co z tego zrobię, ale no nie połączę tego też nijak z tym. Z jednej strony, wiecie, mam tak, że ja Pergenta na pewno prędzej czy później wykorzystam. A z drugiej strony, nie wiem kiedy, nie mam teraz na to pomysłu, a posiadanie tych włóczek mnie przytłacza. Ajajaj, ciężka sprawa, powiem Wam. Nie, jeszcze to przemyślę. Odłożę sobie to na razie w takim czyśćcu na boczku. I tu mam 2 włóczki skarpetkowe. Tą kupiłam bardzo dawno temu. Jedna z pierwszych włóczek, jaką kupiłam, z 2 lata temu ponad. Tą kupiłam na promocji Sannes Garn. W sensie promocji po prostu w sklepie włóczkowym moim. To jest włóczka z Sisu, granatowa. Ale czy jeśli będę robić skarpetki, to chcę akurat robić je z tych kolorów? Myślę, że nie. Myślę, że nie dałam dużo za te włóczki. Tej trochę użyłam, jak widzicie, ale to tylko jako sznurek po prostu, bo ten kolor był mi potrzebny.
Więc nie, bo będzie mi to siedziało na bani. Ja nie chcę robić teraz, nie mam ochoty robić skarpetek, a będę miała tak, że nie rób skarpetki, bo po prostu masz tą włóczkę i trzeba ją w końcu zużyć. Więc tą włóczkę oddaję. Więc ją przekładam na bok i to jest pierwsza włóczka do oddania, jaką mam. Ale nie ostatnia, bo tutaj nadchodzą tak. Kit Silk z Dropsa, z którego robiłam sweter w połączeniu z tą włóczką. Bardzo lubię ten golf. Są te motki napoczęte, bo robiłam tułów i oba rękawy na zmianę i po prostu były te wszystkie motki napoczęte, ale nie podoba mi się ten odcień fioletowego. W sensie w połączeniu z tą włóczką wyglądał nawet nieźle, tylko nie mam potrzeby mieć więcej takich rzeczy, więc to oddaję. Zresztą ten Kit Silk z Dropsa taki jest. Trochę go nie lubię. Więc to na pewno oddaję. Tutaj jest włóczka z Fonti, z której będę robić szaliczek i to na pewno zostaje. Może sobie jego może sobie nałożę do samolotu. Na druty. No i tu jest włóczka, której szczerze nie cierpię. Jest to Baby Merino od Dropsa. Ja kupiłam ją na kocyk, na prezent dla dzidziusia, ale to było wtedy stanowczo za dużo na moje siły. I ostatecznie zrobiłam tylko czapeczkę i tej włóczki mam bardzo dużo. Tutaj zaczęłam robić myślałam, że zrobię taki gruby koc i zrobiłam taki panel z potrójnej tej włóczki. Ale na pewno tego nie zużyję, więc te 3 motki idą na oddanie. To nie wiem, czy mogę oddać takie niepoprute. A średnio mam czas dzisiaj, żeby to pruć. Bo tutaj tu są już podwójna nitka jest, tu jest jedna. Chyba tak, zrobię tak, że ja to wezmę, a jak nie będą tego chcieli, to po prostu to zabiorę do domu. Na pewno wyciągnę sobie z tego druty, bo też mam druty uwięzione od 2 lat w tym. Bez sensu. Kurczę, tutaj mam jeszcze taką resztkę Kit Silka, takiego jakiegoś fajniejszego z moich pierwszych projektów. I myślałam, żeby go sobie z tym połączyć, ale w sumie nawet mi się to nie podoba. Nie, też oddaję. Nie ma co robić na siłę. Tak, więc to zobaczymy, czy mi przyjmą w takiej formie, a jak nie, no to wezmę, może kiedyś spróbuję i oddam. Tego będzie całkiem sporo. Co tu jeszcze mamy? Hobby Friends Wool fioletowa, co ja kupiłam wtedy 2. To była pierwsza włóczka, jaką kupiłam tu w Norwegii. Zamówiłam sobie paczki po 10 sztuk, bo było taniej i to była ta i jeszcze w takim kolorze kremowym. Z tej zrobiłam duży golf, no i mi zostało nie tak dużo tej włóczki. Ona jest w parze i by mogła być z pergyntem. Też ma podobną gramaturę. Patrzę, czy jakieś połączenie mi się kolorowe podobało. Niezbyt. Jeszcze ewentualnie myślałam o rękawiczkach żakardowych w tych 2 kolorach. Nie, myślę, że z tą też się pożegnam włóczką. Ogólnie dużo fioletów oddaję. Faza na fioletowy. Ja ogólnie bardzo lubię fioletowy kolor, ale miałam taki moment, że miałam stanowczo za dużo fioletowych rzeczy, więc oddaję to dalej. Bardzo fajna włóczka. Ona jest podobna do pergenta, ale mniej gryząca, bym powiedziała. Taka większa, mniej rustykalna. Ogólnie polecam. Fajnie się z tego robiło. Tak, no i dalej. Dalej mam włóczkę kupioną na super promce. To jest włóczka z House of Yarn Orange Sherf. Czyli po prostu dosłownie pomarańczowy szalik i to jest włóczka, z której ma się zrobić szalik. Nie mam jej jakoś bardzo dużo, ale myślę, że zrobię z niej jakiś prosty szalik, może nawet na tutorial i że zrobię z niej szalik taki na zimę grubszy dla Kamila, bo na razie ma cieńszy, a Kamil jest bardzo dużym fanem pomarańczowego koloru, więc to jeszcze ze mną zostaje. Tu mam włóczkę, z której był owinięty mój urodzinowy prezent, więc na razie jej nie oddaję, bo była prezentem, chociaż nie wiem, czy te kolory do mnie przemawiają, ale to może bardziej Kamilowi coś z niej zrobię, bo to jest taka ilość na parę rękawiczek, myślę. Więc na razie to zostawiam, ale też nie wiem na jak długo. Możliwe, że kiedyś ta włóczka zniknie
zapasów. Włóczka kupiona w Lumpeksie, bo mi się bardzo spodobała struktura. Ona jest taka wyraźnie skręcona. Tak nie wiem czy mi się uda to pokazać. Tak, włóczka, którą kupiłam w Lumpeksie, kosztowała 25 koron ten motek. Ładny kolor, ale taki ciemny. Nie wiem, co z nim bym miała zrobić. Jest troszeczkę ruszony ten motek, bo był, to nie wiem nawet do czego, ale to tam nie że coś było z niej dziergane, tylko do czegoś też jako sznurek bardziej. Więc oddaję. Tutaj takie totalnie resztunie. I tak, znowu Drops Baby Merino kupione na czapkę. Myślę, czy nie będę robić jakichś czapek dla innych dzieci. Ale nie, ja już nie chcę, po prostu tak nie lubię robić tej włóczki, że jeśli będę coś robić dla dzieci teraz, to będę kupowała inne Baby Merino. Na pewno nie to od Dropsa. Ona jest bardzo taka zwinięta, luźno, że te oczka wyglądają tak, że jakby z jednej strony pół oczka się robi taką linią, wiecie, i nie wygląda to, nie podoba mi się jak to wygląda. Jest to też włóczka bardzo tania, więc dużo nie straciłam, oddając to dalej. No i ona się bardzo rozwarstwia dla mnie i nie lubię jej. Nie, po prostu oddaję. Tu są resztki ze swetrów, to też nic już z nimi nie zrobię, bo to jest Sadness Garn Fritzian bodajże, a to jest Rauma. Nie mam pojęcia jaka Rauma, ale zrobiłam z nich swetry, nie będę tych włóczek raczej drugi raz kupować, więc jest ich bardzo mało, więc idą do oddania. Dalej znowu mam tą Friends Wool kremową i jej mam więcej, bo ja z niej zrobiłam do tej pory, o tyle jej mam. Ja zrobiłam z niej czapkę, szalik i rękawiczki. Rękawiczki w tym roku tak poplamiłam, że prawdopodobnie już się nie będą nadawały do użytku, ale jeszcze nie wiem. Będę próbowała je doprać. No i mam jeszcze Kid Silk od Dropsa, pasującym idealnie kolorze, znaleziony w ogóle, bo ktoś po prostu u nas w kawiarni zostawił i się nie zgłosił, a że tylko ja dosłownie w naszej pracy dziergam, no to zostałam jego właścicielką. No i myślałam z tego akurat, żeby zrobić jakiś taki, wiecie, szalik typu grubszy szal, taki bardziej zimowy, więc sobie to zostawię. Nie wiem ile na to pójdzie włóczki, ale też nie chciałabym oddać za dużo, więc ją sobie na razie zostawię i zobaczymy. Dobra, i tym sposobem opróżniliśmy pudełko tych, co bardziej byłam na nie, dlatego sporo tutaj będzie do oddania. Ja sobie na koniec wszystko podsumuję. W tym pudle mamy mój spruty sweter, ten co wyszedł, mój pierwszy żakard za mały, też Wam podlinkuję film, jeśli nie widzieliście, czyli to jest włóczka Nepal. Tak, jeszcze mam tu jeden motek nieotwarty. No i ja ten sweter chcę zrobić. On mi się podoba, ja go chcę zrobić, nie wiem kiedy do niego usiądę, ale na pewno go zrobię. Więc ta włóczka zostaje. Są mi już tylko dwa typy włóczek. Jest to Rauma Vams. To są resztki ze swetra, który robiłam na test. Też Wam podlinkuję film u góry, gdzie więcej o tym mówię. Sweter ostatecznie miał być zmniejszany, ale trafił do taty Kamila zamiast do Kamila i nie musiałam poprawiać go. A tej włóczki mi zostało sporo, no bo to były testy, ja też tam zmieniłam jeden kolor, że dwa kolory połączyłam, więc to też więcej wyszło. I wiem, że ta włóczka nadaje się na, wiecie, filcowane kapcie. Ja z niej chciałam zrobić filcowane kapcie, sprawdzałam nawet, że w którymś projekcie była użyta ta włóczka Vams. Chociaż te, które mi się najbardziej podobają, filcowane kapcie, takie w paski, no to one są robione z Drop Snow. I to już jest włóczka na inną próbkę i w ogóle wszystko inaczej. Więc nie wiem, czy ją zostawiać i się głowić i próbować. Patrzę jeszcze, to połączenie kolorów jest fajne. Może coś innego mogłabym z niej zrobić i wyfilcować. Bo jakbym miała robić kapcie, to bym musiała jakoś połączyć te kolory, żeby to jakoś wyglądało. Jedna para z takich kolorów. Zaraz wyszukam wzór i sprawdzę sobie te kapcie, ale to
to zaraz ja zrobię przerwę w nagrywkach, podsumowanie i powiem Wam ostatecznie, co z tym robię, bo to chwilę zajmie. A tutaj została już tylko jedna włóczka. Jest to Gabo Wool Fog w przepięknym kolorze. Absolutnie bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba ten kolor. No i z tej włóczki będę robić sweter, który jest wybrany z tej książki Knit This od Kutowej Kiki. I to ja chyba mam zaznaczony ten sweter nawet. Maybe Forever Sweater. Więc ta włóczka absolutnie zostaje. I to by było na tyle. Zaraz to sobie podzielę, podsumuję i pokażę Wam, co zostaje, co oddaję i jakie też ostateczne decyzje podjęłam z tym wamsem i pergentem, co się zastanawiałam. Do zobaczenia za chwilę. Witam Was po przerwie. Wszystko posegregowane, podliczone. Ta włóczka, która tutaj leży luzem na górze, to jest włóczka do oddania. I jeśli wszystko przyjmą łącznie z tym fragmentem niesprutym, to wyjdzie gdzieś 700 gram włóczki, troszkę ponad, z czego sprawdzałam, ma być zniżka 10 koron na zakupy za każde 50 gram oddanej włóczki, maksymalnie można dać kilogram, więc 140 koron zniżki bodajże wyjdzie mi. Fajnie, fajnie, coś można już za to kupić. A jak jeszcze sobie coś dołożę, to już w ogóle super. I tak, w pudłach, w których miałam włóczkę do tej pory, nadal są pełne niestety, ale po prostu ta włóczka nie jest tak ściśnięta. I spisałam sobie też te wszystkie projekty i stasze, które mam, te zapasy. I wyszło mi trochę ponad 3,5 kg włóczki do przerobienia na ten moment. I jeszcze dzisiaj sobie troszkę kupię. Więc nadal sporo. Z tymi włóczkami, co się zastanawiałam, wamsem. Tak, to z wamsa zrobiłam tak, że oddaję niebieski, czerwony, bo mam ich tylko tyle. A kremowego, którego mam prawie pełne 2 motki i brązowego, którego też mam prawie pełne 2 motki, powinna mi z tych 4 motków niecałych wyjść jedna para kapci filcowanych, więc na to je przeznaczę. I z pergentem zrobiłam tak, że oddaję cały ten różowy i tą resztkę czerwonego, a ten niebieski i brązowy sobie na razie zostawiam. Są to 2 pełne motki, które były ruszone, ale jeszcze właśnie ostatecznie nic z nich nie powstało, więc są pełne. I bardzo mi się podobają tamte kolory, więc wierzę mocno, że coś z nich zrobię. Gorzej, że myślę teraz o większych udziergach, więc ciekawe jak z partią, no ale zobaczymy. Na razie to ze mną zostaje. Ale i tak się mega cieszę, że się tego pozbywam, bo fajnie, że po pierwsze ktoś będzie mógł z tego skorzystać. 2, też widzę, jak bardzo nie służy mi posiadanie zbyt dużej ilości zapasów, więc będę się starała przerobić. No w sumie na 98% tego, co zostawiłam, mam plan, mniej więcej, więc bardzo się cieszę. Tych planów chcę się trzymać, chcę to przerobić. Wiem, że kupię w tym roku jeszcze włóczkę, bo teraz kupię, będę miała zniżkę. I kupię na pewno niedługo na wakacjach włóczkę w Stavanger, bo będę w innym mieście w Norwegii, więc czemu bym miała sobie nie przywieźć włóczki na pamiątkę. Ale poza tym chcę się skupić na tym, co mam i nie dokupywać nadmiaru. Przede wszystkim przerobić te wszystkie większe projekty, które mam w planach, bo no, ta włóczka zajmuje dużo miejsca i jest taka dosyć mocno przytłaczająca. A też nie chcę zwlekać na tyle długo, żeby mi się to znudziło, te projekty. Więc to tyle w tym filmie. Cieszę się, że ze mną byliście. Dajcie znać, jak wyglądają Wasze zapasy włóczek, czy właśnie regularnie je segregujecie, przerabiacie, czy macie dużo za dużo. Polecam szukać właśnie takich rzeczy, akcji. Na pewno polecam nie wyrzucać włóczek, nawet jeśli są jakieś włóczki, których nie lubicie, bo po pierwsze ktoś może chcieć z nich coś wydziergać właśnie w ramach warsztatów czy coś, albo nawet wiecie, nie wiem, przedszkola czy szkoły mogą chcieć mieć do jakichś wyklejanek, czy punch needle też jest, przecież można robić włóczek i ogólnie no dużo jest tych rzeczy, które można z tych włóczek porobić, dlatego nie chomikujcie włóczek, nie kupujcie zbyt dużych zapasów, tylko niech ona idzie dalej w świat najlepiej. Tak jest moje zdanie, ale też wiecie, róbcie co chcecie tak ogólnie. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. Znajdziecie u mnie inne treści włóczkowe i dzierganiowe, ale znajdziecie też filmy
z Norwegii i jakieś takie moje różne zajawkowe rzeczy. Do zobaczenia w następnym filmie. Bardzo się cieszę, że ze mną byliście i życzę Wam udanych wakacji. Na razie!